Daleko stąd, za 7 domem, Polak miał upór twardszy niż stal. Na negros ziemi, w filipińskim słońcu postawił ślad, zostawił swój znak. Papier na papier, dzień po dniu, ktoś chciał mu wyrwać każdy grosz. Oszust za rogiem, złodziej za murem, a on szedł dalej, wciąż pod prąd. Duduś Rezydent. Dzień dobry, ja się nazywam Michał Dudkowski, a to jest nasz blog rodzinny Duduś Family. Oczywiście nadajemy z Polski, jak co poniedziałek i piątek ostatnio, update z naszej budowy. Jesteśmy już w Polsce, przygotowujemy się wielkimi krokami do wyjazdu na Filipiny, bardzo długiego, bo planujemy wyjazd na prawie 8 miesięcy i jak co piątek trzeba zrobić update z budowy, kolejne 3 dni. Będzie ciekawie. Później Wam powiem co i jak. Zamówiłem flagi, zamówiłem jakieś ubranka z godłem Polski, żeby było wiadomo, że to będzie polski resort, więc już mówię, 2 walizki spakowane, jeszcze 2 walizki i nie mogę się doczekać. Dla tych, co są nowi na kanale, zapraszam do zostawienia łapki w górę, komentarza taktycznego, dzwoneczka, subskrypcji oczywiście. No i bez zawijania bawełny jedziemy z update'em z naszej budowy. To zaczynamy. 3, 2, 1. Start. 16 lipca 2026. Duduś Rezydent z Filipiny. Pamiętajcie, otwarcie koniec września, najpóźniej 1 października. Mam nadzieję, że się dotrzymamy tego planu. Naprawdę mało zostało. Tak jak widzicie, basen. Kontynuujemy płytki w basenie. Musimy go skończyć, bo chcę popływać w basenie, nawet jeszcze przed otwarciem. Liczę, że początek września, maksymalnie połowa, będzie już wszystko działało. Strasznie głośno. Widzicie, tu musimy poprawić, bo skos schodzi trochę nierówno w basenie. Kaskada zostało jeszcze 1/3, może troszeczkę więcej kaskady do zrobienia, no 1/3. Klimatyzacja cały czas uszkodzona, czekamy aż naprawią, znaczy już naprawili, tylko nie mają pracownika, który przyjedzie zamontować. No po prostu Filipiny. O, mrowisko. O, pięknie. Czerwone mrówki. Powinny zostać obsypane. Słuchajcie, ogólnie po położeniu trawy będzie cały obiekt, to się nazywa pest control, spsikany i liczę, że raz w roku będziemy psikać. To są od wszystkich takich mrówek, kurde jaszczurek i tak dalej, nie wiem dokładnie czego, ale większość osób to robi, żeby potem nie okazało się właśnie, że będzie atak termitów kolejny. Serio. Podobno są wyplenione termity. Tutaj wstępnie robimy drenaż, jak widzicie. Tutaj robimy górną pokrywę odnośnie tanku naszego. Czyli w tej chwili robią szalunki. W środku oczywiście jest ten zbiornik 2000 litrów pierwszy, z którego nasza pompa pompuje wodę do 3 zbiorników u góry. Nipis kayo ni, okay ra ba ni? Dugol kay nagbustaw mga anak na nagkalagyo. Tutaj widzę, że no robią to po taniości. Nikt mnie nie zapytał, czy trzeba coś zamówić, coś dokupić. A jak widzicie, już wiele razy używaną sklejkę używają. Co prawda Agnes nie nagrała wszystkiego, jak to się robi. Tutaj widzicie, ten skos w tej chwili robi. No i tak troszeczkę dziwnie ten skos wygląda, jakby był po łuku. Ale nie będzie tego widać, bo będzie pod wodą. Byle basen nie przycichał, to jest najważniejsze. No i tutaj widzicie kaskadę. Już wiem, że z kamienia wystarczy. All the stones, they will cover the holes.
O, kanang Tak, no plan jest taki, że najpierw połączymy wszystkie kamienie położymy, potem będziemy zakrywać wszystkie dziury, no i potem jeszcze to będzie malowane, prawdopodobnie będzie zakrywane też od razu takim mortaplagiem, który używają w hydraulice do zatykania dziur. Nandungan mo pud siya. Apil mo pud siya sa inyong Tutaj trabaho. dalej widzicie, robi skos. Habang No i tutaj to samo co było na parkingu, no po prostu szkoła przetrwania. Ale zaczęli używać młota, popatrzcie się. Ja im tego nie mówiłem, albo nie, mówiłem im to, ale chyba posłuchali mnie, bo jeden używa młota. sa kalog Wiem, że lang nie ang mamy mga dwóch młotów, bo jeden popsuli, więc tutaj jest ten jeden. Ale wiecie dlaczego go często nie używają? Flooring ba? Ich wymówka to jest, bo jest za ciężki. Bo to jest, wiecie, młot, wiertarka, udar i Ano tak na dalej. i-build dito? Sa ubos, dili. Tutaj widzę kopią drenaż dalej. Klapki, pierwsza klasa. Tu jest akurat. Ano na i-pipe diri? Gdzie jest rura i tutaj o co z tym chodzi? O, tutaj właśnie jest ten slab, to się nazywa. Ang itahe asa dapit ang kuan 50. Kanang naay bagis. Tutaj Agnes zrobiła takie 40 na 50 takie drewienko, żeby sprawdzić wielkość, że, żeby wiedzieli jakie musi być koryto do drenażu. To widzę się zastanawiają jakie wejście ma być do tego. Tam ma być 60 na 60 co najmniej, żebym ja się też mógł zmieścić. 10 yun eh. Ya 3 naman ni o 4. Pagkuan ba og thinner ba? Na-off po na dito. So we change the wire. No, podwójna robota tu. Słuchajcie, jeśli chodzi o budowę kolejnego budynku, to ja się zastanawiam, jak wrócę na Filipiny, to poproszę ze 2-3 firmy o wycenę, kosztorys budowy tego budynku, co mam pozwolenie na budowę i zobaczymy wtedy, czy my się zdecydujemy na budowę, czy weźmiemy firmę. Bo wiecie, to też inaczej wygląda, jak budujesz samemu, no to ty decydujesz, kiedy się zatrzymasz, bo nie masz pieniędzy, a w przypadku firmy, no to dajesz i ten. No i też znaleźć firmę, która ma wystarczająco budżet duży, żeby budować. To też jest kolejna sprawa. I żeby ci jeszcze nie oszukali. Ale poznałem jednego Polaka, który wynajął firmę i mu wybudowała 2 apartamenty, więc proszę wycenę tej firmy właśnie. Una na. Wa pa ni gamit na. Widzicie, no ten sprzęt, kurde, made in China, to daje radę. No nie powiem, że nie. Narzekają, ja też narzekam, ale Baby shark diha. ta maszynka do cięcia płytek, no to już wytrzymała no prawie rok. Widzicie, robi tutaj skos. Tutaj akurat nie ma problemu z Baby Shark, jeśli chodzi o odpryski na płytkach, bo tego nie będzie widać. Kopią, ale coś słabo im to idzie, powiem szczerze. Dito ba mga electrician? Kopią jak tylko Agnes nagrywa, to tak mi się czasami wydaje. Wiem, że powiecie, że tak jest. Ale ja już się nie mogę doczekać, że zaraz tam będę. I będę mógł wam nagrywać na żywo to, co się dzieje. I też będę miał dużo mniej roboty z wycinaniem tego. Bo naprawdę to jest męczące. Powiem wam, że się wprowadziłem w chorobę przez tego daily bloga. Tutaj widzicie, jesteśmy w tej chwili przy drodze, głównej drodze do naszego resortu. A to jest taka mała rurka, która doprowadza wodę do całego resortu. Wyobraźcie sobie? Włożyli nylon. Zamiast zakręcić wodę wcześniej, chyba nie mają takiej możliwości, to wkręcają na takim ciśnieniu. No sztuka powiem wam. Poza tym, że
Nie wiem jak to jest, ale czy nylon się używa do plastikowych rurek? Dajcie znać w komentarzach, bo mi się zawsze wydawało, że to do metalowych się używa nylon, a do plastikowych to raczej gumę. No i też pytanie, jak się nylon zachowuje, chociaż tutaj widzę, że z prawej strony też nylon używają i nic nie pęka. Ale to jest wszystko taka prowizorka tam na Filipinach, naprawdę. O, coś nie wyszło. Coś przypuszcza. Musisz jednak guma nie wystarczy, musisz dać nylonu. A to jest w ogóle, to nie nasza robota, bo to jest przyłącze 200 metrów przed naszym licznikiem na wodę, który ostatnio naprawili. No jeszcze upadła ci ten. No. Kapnęli się w ogóle, bo nie znacie historii, już wam opowiadam. Kapnęli się po tygodniu, że wody zabrakło, że wody nie ma w tankach. Wyobraźcie sobie? W momencie, kiedy zabrakło wody w tankach, a mamy 8 litrów wody, to oni dopiero zauważyli, że coś jest nie tak. W rurze było na tyle dużo piasku, ja nie wiem w ogóle jak to możliwe, że w rurze tej jest tyle piasku, że przestała lecieć. I trzeba było ją oczyścić. I dlatego teraz to tutaj naprawiają. A mówiłem im przed wyjazdem, że kilka razy w tygodniu trzeba sprawdzać, jaki jest poziom wody w tankach. No i jak do ściany. Nikt nie sprawdzał. Woda jest, właściciela nie ma. Ja jestem ciekawy, czy jak my będziemy w Polsce, a już resort będzie działał, czy takie szlaczki będą. Powiem szczerze, że widzę, że będzie więcej roboty niż ustawa przewiduje. Mamy nylon, mamy gumę. Tutaj. Ostatnio kupowałem nylon w Leroy Merlin i powiem, że strasznie drogi. Taka tubka 40 zł zapłaciłem w ogóle w Leroy. Teraz spadłem z krzesła, zobaczyłem ile to kosztuje, co? Trochę nylonu. Zobaczmy, czy mi się to uda zamknąć. Overtime na mo ani. O, overtime, because to jest ten, koniec dnia już. 17. Overtime. Słuchajcie, minuta po 17 i ktoś mówi overtime. No po prostu w Polsce to bym się wpienił i od razu zwolnił taką osobę. O! Zróbcie porządnie, żeby chociaż tydzień wytrzymało. Do naszego przyjazdu. No to za 3 tygodnie musiało wytrzymać. No, chyba im się udało. O, 5, 17, 5 p.m. Gratulacje. Szacun, może będą mieli jutro wodę. O, tak wygląda właśnie irygacja tam. I kolejny dzień, 17 lipca 2026, Duduś Residence Filipiny, oczywiście Dumaguete i Negros Oriental. Tutaj widzicie, popadało troszeczkę. Codziennie pada około godziny, 2 godzin. Trzeba z tym się pogodzić, jest to pora deszczowa, ale widzicie, popadało w nocy. Bardzo często tak jest właśnie, czy w Afryce, czy w Azji, że pada głównie wieczorem. A w ciągu dnia jest pochmurno, jest słoneczko, jest ładnie. Słuchajcie, mi się kaskada podoba, zwłaszcza jak leci woda.
Pytanie, czy ta woda będzie dobrze rozprowadzona, to jest jedna z ważnych spraw. Zamówiłem drążek w ogóle tutaj na kaskadę. Będzie można się podciągać, tak? To specjalnie dla Jelly, nie dla mnie. Wiecie, bo to resort ma być fit dla tych, co chcą przyjechać i sobie w spokoju potrenować i pozwiedzać przy okazji. Już wam mówiłem, że zamówiłem nowy sprzęt do siłowni. Maszyny. Mam nadzieję, że mi nie oskamują znowu. O, Charlie. Jestem ciekawy, jak Charlie zareaguje, jak przyjedziemy. Lain kinabugnawan, nakaligo ka. Ligo daw siya, ang zigzagbot, Charlie chyba z kus wziął przykład i też je trawy. Ang ligo si Charlotte. Tutaj widzicie, slab zrobili. Ready A, na Kurde, nie wiem, czy to jest 60x60, powiem szczerze. Wygląda jak 50x50. Ten otwór do manhole, tak zwany, do wejścia. 4 pensi. Bo to później te drewno trzeba stamtąd wyjąć też. Tutaj tędy pościli rurkę. No. Tutaj dalej skim coat, to jest, czyli gładzie robią na tyle apartamentów. Troszeczkę mi to zajmuje. Ale widzicie, teraz jak tak spojrzycie, to już tych rur nie widać, tak? Będzie to fajnie wyglądało, jak wszystkie te szpary zamontują, prawda? I będzie cacy. Naunsa, kay nawanan na. Tutaj jakieś luźne światło trzeba dać z tyłu. Mamy 3 światła jak na górze, ale nie wiem, czy dam te same. Powiem szczerze, to Jelly wszystko zostawia na mojej głowie, jeśli chodzi o wykończenie, a ja nie mam zielonego pojęcia, jak to wykończyć. Pamalahon sa No i tak długo się do tego zbieram, powiem wam. No, pora deszczowa. To jest godzina, około godziny pewnie 3. Leje. Ale ten deszczyk jest ciepły i tam jest 30 stopni. To też musicie brać pod uwagę, że jest niebezpiecznie jeździć na pewno na motocyklu. Jest bardzo niebezpiecznie jeździć. Nikomu nie polecam w deszczu jeździć. kabahain dia. Ale niektórzy pracują w warunkach ciężkich. No i patrzcie się. Tutaj grube oberwanie chmury mamy dzisiaj. Wykopany dół. Tutaj widzicie wszystko wzdłuż. Po prostu stoi woda. Co tam malutko jest? Cześć. Chodź, obejrzyj z nami budowę. W przyszłym roku na wakacje przyjedziesz. Basen 16,5 metra na 6 metrów. 2 zjeżdżalnie, kaskada, jaskinia. Tutaj będzie drążek do podciągania się. Jaskinia. Da się tam usiąść. A te... Nie, to jest akurat część głęboka. 3 metry basen wzmurkowany. Tu masz kawałek kaskady z jednej strony. Ale mamy teraz ulewę i popatrzcie, oberwanie chmury i jak leci woda. Bardzo dobrze teraz Agnes nagrywa to, bo widzimy, gdzie woda stoi, gdzie wsiąka, gdzie musimy zrobić drenaż. Drenaż, czyli odprowadzenie tej wody. Znaczy, tutaj jeszcze wzdłuż musimy chyba zrobić. Bo tej wody po prostu jest multum, jak jest oberwanie chmury. No. Tutaj masz jezioro w ogóle. A tutaj jest wejście do hotelu. To jest budynek pracowników, to co widzisz. Nie, to jest budynek pracowników. Recepcja będzie po lewej stronie. Tu jest wejście główne i po lewej będzie recepcja. Więc tutaj musimy drenaż zrobić, bo inaczej się nie da chodzić po resorcie. Na pewno, na pewno. Chociaż ta woda szybko wsiąka, bo około 2 godzin i jej nie ma, popatrzcie. To jest pewnie zaraz po powodzi. Ay, daghang metal diha. No i tutaj zaczęli robić drenaż i weszli na stare ogrodzenie. Tutaj nie wiem, czy widzicie, ale to jest stare ogrodzenie, które było no prawie 2 metry w innym miejscu. Przez to mamy 2 metry większą działkę, ale zamiast użyć diaksa, jakiejś szlifierki kątowej, to oni to robią ręcznie. Ja sobie nie wyobrażam tego.
4 druty, kurde, centymetrowe ręcznie kroić. Zamiast pójść pod jaksa, mamy 3 szlifierki kątowe działające. Centymetrowe? Co? Mamy też kuski. Czekaj, bo ja tutaj mam ten, Co? słuchawkę. Maluję. Hello? Nie, to nie robię. Tutaj kładą gładzie, Naara dire tak sa żeby side. ładnie wyglądało i było, wiesz... No, co to jest za źle pomalowana ta? Nie, to jest tylko, wiesz co, taki primer tylko zrobiony, jeśli chodzi o to białe. Teraz robią gładzie, potem będzie białą farbą wodoodporną i dopiero później będzie końcowa farba. No, Tak ogólnie to wygląda w praktyce. powolnie, opornie jakoś Co opornie? robi to. No słuchaj, w temperaturze 40 stopni to też trzeba wziąć to pod uwagę. Ale potem deszcz. Padał, teraz nie pada. No ale jest wilgotne. No tak, też dlatego nie może części tutaj widzisz boku nie może szlifować, bo mokrego gładzi nie może szlifować. O, tutaj wykopali i popatrzcie się ile piasku nasypało do tych otworów. Spało chyba? No. Nie sypali. Nie, no to nasypała woda po prostu zeszło z wodą. To powinno być 40 na pół metra. A tu jest kaskada. Z tego będzie spływała woda. Jeszcze tutaj brakuje, ale będzie tak jak tam, prawda? Kamienie, tutaj też po boku będą kamienie. A tu sąsiad nam się buduje. Buduje ogrodzenie. I to już wybudował, no, z 30 metrów, dobre. raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 razy 2,5. No. Sąsiad buduje ogrodzenie, pewnie będzie budował dom. A tam krówki. Krówki, karabao. Takie. Ogromny jest ten nóż. No, specjalnie dla ciebie zrobiłem, żeby była ścianka wspinaczkowa. 5 metrów. Tylko maty się weźmie gumowe pod ścianą, pod ogrodzeniem i będziesz... Ale co jeżeli woda? Co woda? Woda, deszcz. Jakby padał deszcz, no to będziesz siedział w basenie, a nie się wspinał. W sumie. One side pa yung ibutang. Okay, dire ay Masz, to wszystko jeszcze będzie zasypane, bo A tu jest lewe... dziura? To jest akurat budynek ten, schowek. O, widzicie, tutaj kątowniki włożone są. Słabo to słabo, ale są. sa babaw dili na kay di naman na maabot. Glass in that part. O, zrobili do samego końca. Di nahulog siya nga kuan. No i dobra. I tutaj widać 40 cm na 50 głębokości. Bo tam musi pójść materiał, Uy, kubayot. potem żwir, rura, żwir. Pula Co? naman po ng Co mata robisz nimo. w tej wieży? Rura, która będzie odprowadzała wodę na zewnątrz. Going here. So we just put the pipe going outside in this part area. And then going here. Going there. And another pipe in the middle. Going outside. Also. No tutaj będzie jeszcze jeden właśnie taki ten, albo nawet 2. A ile macie pracowników? W tej chwili? Akurat jak to oglądamy, to mamy około 7, może 6, ale wiem, że będzie więcej, bo od kolejnego tygodnia będzie już... Co? Było 30. Czemu się śmiejesz? Nie rozumiem. Co? Ulan inig na kuan. Init na po ning yung end. Bago ni ayaw ning kuan panahon na. Ano po goroy bagyo sa? Wala ra. A będzie jakby taka coś do skakania, że o tak? Sa mga init ko. A, nie. Może z restauracji tak zrobię. Jest taka opcja. O, tutaj kopią. Dałem troszeczkę przyspieszone tempo, żeby zobaczyć, czy pracują, czy nie pracują.
No ale widać, no pracują. Popatrzcie. Poszerzają, bo ma być 40 cm szerokości i 50 głębokości. Jesteśmy teraz na zewnątrz, na drodze. Tu jest ta rura, która... ja nie wiem, to jest odpływ z wastewater, ale dlaczego on jest tak nisko, to ja nie wiem. Szczerze to nie wiem. O, i koski. No bo tam zo, nie wiem czy wiesz, kozy, krowy, psy i koguty do walki. Po prostu mi zapłaciłeś 50 zł za takiego. Today is Za July wstęp. 18. Za wstęp. I mamy kolejny dzień, 18 lipca 2026. Duduś Residence Filipiny. I have 7 pracowników dzisiaj, 18 lipca. one newly hired labor. And then mixer. Nie no, 400 czarne, to robić jakieś te inne takie. Mamy jednego pracownika więcej, który już wam mogę zdradzić, że napracował się pół dnia i zrezygnował. Czemu? Bo się nie nadaje do pracy, no po prostu. Co takiego zrobił? No nic, po prostu się nie nadaje, zrezygnował, bo za ciężka praca dla niego. No tutaj muszę poszerzyć troszeczkę, o widzicie, ten spadek. Ja to szersze zrobił. Bago ng Czy to się Moriatic. wydaje takie, Siminto o Co Moriatic. szersze? no tak, no tak, no to Spadek? No. A że wolniej ma być spadać? Nie, że jakby szersze to ma być, żeby nie uderzyć. Nie uderzyć. Nie no, szersze, a żeby było więcej głębokiego. No nie, jest 3 metry. A nie, że 3 metry głębokości? Ale też 3 metry jest części głębokiej. 3 metry. Ile to jest? 2 metry. Plus jeszcze metr. No to jeszcze się. No. Tu chodzi o to, żeby ludzie się nauczyli pływać, prawda? Kay Agi. Będzie jakiś brodzik? Nie będzie. Taon na lang. Kay 1,20 m brodzik. Computer na. W basenie będzie brodzik 1,20 m. Pamiętajcie, nie wchodźcie bez dzieci do wody, które nie umieją pływać, po prostu. Ali? Nie umie pływać. Tym bardziej, że ona nie może wchodzić sama, bo nie umie pływać. Nie ma sensu. Mahugor man po gyapon na o tanawa. No nie no, każde dziecko trzeba mieć na oku tak naprawdę. Balo. Czy umie, czy nie umie pływać. Tu widzisz, robi kaskadę właśnie, przykleja kamienie. Żeby to było tak estetyczne. No, potem będą te kamienie czyszczone, te wszystkie otwory będą zaklejane. No widzisz, czyszczy od razu z cementu, żeby było mniej roboty później. Nya na gani na trapuhan. Gahi asa. Coś tam ogarnia, tak. 10 lat doświadczenia. Kani inani dali ra may makuha o. Chyba 2 u mnie na budowie. No tutaj masz kamień na przykład niewyczyszczony z cementu. No i potem trzeba go szorować. A coś to w ogóle zauważ? No ja. Ale ty to nie będziesz tego tak często pamiętał. No gdzie? No ja muszę odebrać budowę, więc zauważę to. Ma być to idealne. Już tak nie będzie idealne. Widać. O, tutaj wyczyścili ten kamień, widziałeś? Wzięli szczotę, wyczyścili. To jest taki kamień lawowy, prawda? Z wulkanu. No, muriatic acid używają, do tego wiesz. Szczota druciana Oh, i czyścimy. Clear nga, kuan ba? gloss. O, ano yung... Varnish. Dili. Hindi, bato, varnish. Ten kamień ładnie wygląda, jak jest mokry. No tutaj widzicie, Mam takie. powiększają, żeby było równo w stosunku do tego z prawej strony, do tego z lewej strony. A to jest Czyli równo? kolejny backjump. No tak, no zobacz tę linię. Tam jest prawie 10 cm, to schodzi do 3 czy 4. I to wszystko trzeba wyrównać. No. Powiem tak. Łysa jest poziomica, No wiem. a oni nie wiedzą. A,
No to on tam robi. Cement rozrabia w wodzie. Musisz ze mną częściej komentować, naprawdę. Coś ty robisz, kurwa. No, z kostki może. Tutaj widzisz. No, tutaj też rozrabia cement. Z góry, z dołu rozrabiają cement. Jak to wszyscy mówią, betonoza. Tylko byle na drewnie to rozrabiał, żeby nie trzeba było znowu rozkopywać. A to? Co on robi? No, cement. Ka dito pila dire. Hmm. Pila ka nipsan kay mo man No, makay ni to gawas. nie Bao na to kinanipsan. A teraz się zastanawiają, ile tutaj muszą zrobić i czego. Pamiętam, to jest sztuka. Jesteśmy z tyłu apartamentów, tutaj widzicie, zrobił sanding, czyli wygładził tutaj gładzie, ale dalej im światło, poprawia, żeby było idealnie równo. Ale już widzę, że nie jest idealnie równo. Widzisz tą linię tutaj? No tą tutaj? A tutaj widzę. No, to idzie tak, jak u pijanego. Powinni mieć takie, taki kątownik i tym kątownikiem to robić. Nie, jak to się nazywa? Okon prosty i tak przyjechać. No tak, no kątownik, no. I przejdź go taki długi, metrowy, A prawda? będzie klimat w pokoju? No w każdym pokoju. No na Filipinach to musi być gdzie. Kini o kay O! Pilipino nga. To jest najlepsze. Charlie w drenażu. Gryzie? Gryzie, on się boi wszystkiego, on gryzie wszystko, bo się boi ze A ma strachu. biogryzy, gryzie? Nie, nie. A nie ma? Nie, no wiesz, parę dni i się przyzwyczai, wiesz? On tylko na początku. Fajnie. Nie, no on mądry pies, tylko że się po prostu strachliwy strasznie. Widać, widać. Widzisz, pana właściciela nie odstępuje na krok. To jest Kadong, brat Jerlin, tutaj co stoi i cały czas nie odstępuje go nawet na krok. Nie chcę. Oni nie mają tam klimatyzacji, to są pracownicy. Jeszcze nie? Jest, w pokojach jest, ale jeszcze jest niepodłączona. Tym bardziej, że to są pracownicy. They are making the... Ano sa English, anang alulod? Tak. Przerwę Wyjście mają. do domu. They are making To jest sandayong. parking. To co widzicie, to jest Sandayong ba, parking. alulod? Tutaj będą parkować samochody. 15. Zadaszymy? Sa Bisaya, Wiesz co, zrobię takie sa zadaszenie, Bisaya, ale sa takie Bisaya. materiałowe. Taka Będzie- płachta. Takie coś, takie 2 płachty Tak jak zrobię. na bazarkach. No, tylko troszeczkę bardziej profesjonalnego na drutach po prostu, żeby to też tajfun czy coś nie rozwaliło. Widziałem w paru resortach takie coś i jest fajnie zrobione. So don't spot Takie mo daje, siya. daje taki, wiesz, prześwituje to słońce, ale jest cień. Prześpiewaliście. No, Co to jest za zamek tutaj? zamek? Nasza To, hipoteka? nie, to jest zamek, który sprzedałem właśnie Fredowi. To jest zamek Freda, Freda jest ze Stanów. Fred tam mieszka. Freda jest ze Stanów? Fred i Irish tam mieszkają. To nie jest ze Stanów. Tylko ze względu na brak funduszy to nie zrobili ogrodzenia jeszcze od swojej strony, więc nie pomalowali też zamku od zewnątrz. No tam jest dużo błędów jest w tej konstrukcji ichniejszej, ale jest to zamek, tak. Nawet flagi miał, ale wyblakły po pół roku. Ja wiem, że drugie i większe. No, ogólnie fajnie, bo oni jako jedyni zostali zmuszeni ze względu na pieniędzy być off-grid, jako pierwsi. Mają 8, że są niepodłączeni do systemu elektrycznego, nie mają podłączenia prądu. Wszystko mają z baterii i solarów. I mają w tej chwili 8 chyba paneli i 15 kW w jedną baterię. No i to dla takiej rodzinki, jak mało używają klimatyzacji, wystarcza. Klima ciągnie powiedzmy około 1 kW, tak żeby schłodzić Dziennie? na godzinę. Ale masz 12 godzin, czyli tak naprawdę no prawie na zero. Baterie trochę zepsują w ten sposób, no ale A jak nie wyłączę na noc? no to może im paść. So, unsa man jud? Tak, żeby było dobrze, no to potrzebują 2 klimy, żeby schłodzić cały ten dym. Kolejni sąsiedzi? Tam jest Brian, tak.
Brian, ale jeszcze Brian nam nie zapłacił, ale zaczął płacić właśnie tutaj news, jeśli A chodzi za co? za ziemię. Jeśli chodzi o news, no to Brian, tak jak ja mu wierzyłem, zaczął płacić, już zapłacił pierwszą ratę powiedzmy i do końca stycznia 2027 ma spłacić całość, więc jesteśmy w dobrym momencie. Zapłacił dosłownie wtedy, kiedy nam się skończyły pieniądze. A jeszcze nie mam pieniędzy z sprzedaży mieszkania, więc w idealnym momencie zapłacił, bo inaczej na pensję by nie starczyło. O, Charlie versus Koza. A one mają miliona? Mają, ale ja nie znam. Dobra, teraz będę takim gadalcem, który ma kostki wypasy. I będę tak, atakuj! Słuchaj, najlepsze jest to, że tam mamy lepszy internet niż tutaj w Warszawie. Kasa. Mamy 600 megabitów na sekundę wysyłu i odbioru. Słuchajcie, oni w ogóle tutaj robią, ja już to wiem, że to jest bez sensu to co robią, ale robią zjeżdżalnie. Tak. Robią zjeżdżalnie dla cementu. Bo to jest to, co widzicie teraz 18 lipca, to jest sobota, a w poniedziałek w kolejnym materiale już zobaczycie, będzie wylewanie tutaj parkingu. Asan ninyo gikuha? No i ktoś im polecił, oczywiście bez mojej zgody, Sa bais? żeby zrobić taką zjeżdżalnię, no bo nie zamówiliśmy pompy, tylko betoniarkę. Ogólnie jedna betoniarka ma być. Kreatywne. Tak. To weź taką, Kreatywny, tylko że ja za to płacę, a oni potem tego nie użyją, ja już to wiem. weź taką tą od betoniarki, taki ekwipunek betoniarki, co tak się kręci. I No. wstać to i będzie taka do zjeżdżania i będzie taka cebula. Tak, cebula. Cebula w cemencie. Kuan dili ka maghimo sampan? Ang sobra nila. No w ogóle Hakutan ato. zobaczycie w następnym materiale, jakie szlaczki powychodziły z parkingu. Ale na razie wam nie będę tego zdradzał. Ale kolejny wkurw, no i jakby inaczej by nie było. 3 ludzi robi czegoś, co się nie użyje. 3. Robią zjeżdżalnię, słuchaj. Po tym ma spływać cement, który będzie z betoniarki. Żeby nie musieli tak daleko chodzić i rozgarniać tego cementu. A ile to ma? 5 metrów? Nie zmienia to faktu. Stracą na to 2 albo 3 godziny, żeby coś takiego zrobić. A co tym idzie? 3 osoby, 2 godziny to jest cały dzień dniówki. Aby zrobili, używając łopat, rozgarniali ten cement dużo szybciej. Prawda, prawda. To jest po prostu... Teraz jestem dumny. Tak, tutaj mówi, że podjedzie betoniarka z tej strony, no i będzie wylewała. Cement. Halo. Halo, halo. Mix. No i wracamy na kaskadę. Halo, halo. So, O, kurde, już dobijają kamień młotkiem. sa taas, no? Sa kuan. To nie płytki swoją drogą. Dopóki nie pęknie. Widzę postęp? Nie. Wiesz co, ciężko zobaczyć postęp, jak to widzisz, ale jest, no. I z tego będzie jak taki wodospad płynął. Będzie woda spływała, prawda, sobie po kamieniach. Nie, jest to taki wodospad. Taka kaskada. Wodospad to by, wiesz, spadało dużo szybciej, prawda? A to sobie będzie bardziej spływało po tych kamieniach. No co wodospad? No tak, rodzaj wodospadu. A ta jaskinia jaka będzie? Metr na, czy 1,20 m na metr wysokości. Ale jakby gdzie to będzie? No tutaj z prawej strony. Ale wodne? Nie, no to będzie jaskinia pod wodospadem. No ja myślałem, że to będzie się wpływało do środka. Nie, Będzie tutaj się masz w środku basen. kaskadę, kończy się kaskada i zaczyna się basen. A będzie jakieś jacuzzi? Nie, Po co jacuzzi? Teraz. po co jacuzzi? 40 Nie lubimy zł. jacuzzi. Ah, Mamy yung tył ganda apartamentów, tutaj dalej. O, wreszcie, popatrzcie się. Wreszcie ktoś mu powiedział, że trzeba użyć sznureczka, nylonu, żeby zrobić kąt 90 stopni. Chociaż też nie uważam, że nylon wystarczy. Powinno to być po prostu zrobione Kątownikiem. no kątownikiem, tak.
tutaj właśnie zabezpieczyli, bo te normalnie mury były mniejsze, tylko oni po prostu zakryli rury, które idą z góry. Taka technika, no nie pytajcie mnie, według mnie wygląda ładnie. Tym bardziej, że nikogo tam z tyłu nie będzie. Ktoś tam czasami będą się przechadzać, dzieci będą się mogły bawić, coś tam i tyle. Nie będzie jakiś taki plac zabaw, jakiś taki mini domek plastikowy? Nie będzie wszystkiego, bo wiesz co, tutaj mamy dwie części jeszcze niezagospodarowane, w których nie wiem co będzie. Ale z samego placu zabaw to nie wiem czy zrobię. No ono będzie takie kubo, to jest takie filipińskie miejsce do siedzenia, prawda? Miejsce może na grilla zrobię. No taki właśnie mini domek, tylko że nie taki jak plastikowy, jak O, wiem. coś. Możesz zrobić taką wypożyczalnię kaban, zrobisz taką kabanę i tam będzie A, wszystko. A ty To znasz masz- słowo kabana? Wala, dahil ni Nie wiem, na-repair to ang jest taki pipe di domek ay. będzie. No, kubo. I możesz Ano to buok ba? wypożyczyć. Nie, to będzie wszystko, wiesz, free. Free? No tak, no to Bez co? osób zachęć. Kto pierwszy, ten lepszy. O, Będzie ten. Tu mamy rezerwacja całe te duszowa. miejsce jest niezagospodarowane. Obok naszego domu. Tam będzie parking, będzie dom dla pracowników jeszcze i mój garaż, ale dalej zostaje ze 100 metrów kwadratowych niewykorzystane. A może buha man ang jakieś nakuha. boisko do siebie? Nie. Nie. Kini? Oh, na ibang- Chyba, że będziesz mistrzem w Oh, siatkówce, to na- wtedy ci kita ng wybuduję. pipe. Tanang pipe. Albo taki dmuchaniec siatka. Już pytałem. Dmuchanie za szybko się popsuje na Filipinach. Odpada. Oh, no. Gisuyop, manggutos A electrician. co to są te słupy w basenie? Solvent. No To są stoliki, panie. Słupy w basenie. Słyszeliście go? Ja myślałem, że na Stoliki. tym będzie się tak wchodzić jakby, tak Nie. skakać do... Stoliki. Tam będą z basenu barierki. Ale to jest takie gdzieś siedzenie, taka szerokość. Lulot. 40 cm do siedzenia. Making for ready mix. No dobra. Ale na filmie wygląda to Patrzcie tak. się. Kolejna godzina i jeszcze tej kaskady tej zjeżdżalni nie zrobili dla cementu. No commento. No tu będzie ogólnie wejście do resortu, prawda? Parking jest. Kozy są. Krowy, konie nawet widziałem nieraz. Słuchaj, Danie specjalne, kuska. kuska, no. Kozina jest dobra, panie. Dzisiaj dziczek, jutro kuska. No jestem ciekawy, jakim to wyjdzie, bo no to jest strata czasu, co oni robią, ale to... Jakby nie wiem, jak to ma działać. Zaraz to, co metalowe, co widzisz, to oni położą na tym No przecież to i da się cement zrobić w godzinę. będzie leciał z góry właśnie tam, gdzie sobie to ustawią. Ale to da się zrobić w godzinę. Pół. Ale to są Filipiny. Tym bardziej, że oni wiedzą, że muszą to zrobić w 3 godziny, żeby po prostu mniej się narobić. Oczywiście. Mówiłem, żeby zakryć, kurde, zbroje, te rury metalowe, wszystkie leżą otwarte. Jest w ogóle jakiś obok blisko sklep? Czy najbliższy sklep jest jak... O, widzisz, włożyli właśnie bardzo ładnie. Do najbliższego sklepu jest jakieś 300 metrów. O, to dobrze. Ja myślałem, że musi... Ale będziesz miał wszystko w resorcie Za darmo? za darmo. No. Tak samo jak w sklepie. Z lekką marżą dodatkową. Ale ja. Co? Ja, za darmo. Nie, no gdzie? No to wiesz. Nie ma czegoś takiego za darmo. Musisz zapłacić. Ang diha sa to nga. Butangan guro nag-ana No sa to to nga. A ile będzie na przykład... Ana na. Ang dali sa pikas. A co w tym będzie? słuchaj, każda rzecz musi być rozliczona. Jak przyszła, tak musi być rozliczona. Nawet jak weźmiesz i dostaniesz za darmo, to musi być wpisana do zeszytu. Ana siya ba? Nie ma tak. Bo później wyjdzie, że ty coś wypiłeś, a ja oskarżę pracowników, że ktoś coś ukradł. No to powiedz zeszyt na tatę. No tak. Na tatę. Już widzicie? Już się cieszę, że będzie miał
Resort, tak? Na drugim końcu świata. O, i zjeżdżalnia jest. Ang sara ni. Tylko po co ta zjeżdżalnia? No jakieś ma pewnie zastosowanie. No by miała, gdyby nie to, że tutaj jest 6 metrów długości, a podajnik ma 2,5 metra, czyli do połowy. No to na logikę. Zmarnowanie parę materiału. Znaczy, oni tego nie zmarnują, bo to można rozebrać. Chyba, że podcinali czas. A czas to pieniądz. Bo ja płacę im za każdą godzinę pracy. O, kozę można zjeść. Kozki, ona nawet 2 kozy. One się urodziły dopiero 3 tygodnie temu. No, A zachowują się jak psy. Zawołać przychodzą, cieszą się. komerdem. Ogólnie to są takie małe kosiarki, tak? No bo kozy jedzą trawę, wszystko co zielone. Tak, no to są kosiarki. Kasiarki. Wrzucasz na trawę i ci gryje A trawę. gdy będzie hotel, to będą jakby czy będą tylko po boku, czy będą też... Znaczy nie planuję kóz mieć w hotelu. No nie. To co z nimi zrobicie? A to nie moje kozy, to są pracowników kozy. Nie wiem co zrobią, ale... Na pewno nie będą biegały tak wolno, jak teraz biegają. Bo one chodzą wchodzą do resortu, wchodzą wszędzie. Nadal polecam LD Kuza. No widzisz, kosiarka to jest. No. Słuchaj, bardzo pomocne zwierzątko, kurde. Jeszcze kozy to chyba mleko powinny dawać, co? Kozie mleko jest. No jest. No. Skóra. Skóra. Ang dito sa Co, mayo zgonisz na łyso, robisz odcinek. Dzisiaj To owce, a nie kozy. Nie no, ale kozy chyba też. Taas ra ni. Dzisiaj farbuję kozę na różowo. Na Filipinach przynajmniej nikt nie poda mnie za znęcanie się nad zwierzętami. Będziesz miał content. I śnieżka? No. Kąt. To jest on wymyślił to. Patrzcie, robią to i robią to. I po co? W ogóle bez komentarza. Strata tylko i wyłącznie czasu. Nie mogę, to idzie po całości, wiesz? Możesz patrzeć na kuski. No, kuski ładne. A po co Agnes im nie zwróciła uwagi? Na co? Dili na dihain nila po ibutang. Nie, no. Oni nie wiedzą tego, co ja po prostu. A nikt mnie nie zapytał o zdanie. Wala ra bago tayo kuan diri. Agnes jeszcze była. Abong sa lalom dugangan padagway ni diri oh. Tak. Oni tam chcą puścić wodę i zjeżdżać z tego do zjeżdżalni. Dili na ibundak i-flora na. Co nie? Flora na. No co nie? Tylko ostre te kanty są. No, Charlie. O, to inny pies jeszcze tam był. Właśnie widziałem, że więcej. Inanay. Schodki ładne. Słodki, ładne? No jeszcze nie skończone, tutaj wiesz, krzywe są na razie. Ale ładny ten wzorek. Design? No, jeszcze to będzie pomalowane, coś tam, to damy radę. To jeszcze tutaj będzie właśnie recepcja i pool bar tak zwany. Chyba? Tak. No taki barek, gdzie będziesz mógł sobie coś zamówić. A Blisko. będzie opcja all inclusive? Nie, no gdzie? On inclusive. No ale po. Nie ma czegoś takiego. Za mało. To byśmy musieli mieć, wiesz, z 50 pokoi, żeby robić all inclusive. No ale czemu? No, płatne $100 załóżmy i możesz cały czas okazać. Nie. All inclusive nie będzie. Będą śniadania i tyle. No i koniec, słuchajcie. Tak. To nie to, co gdzie jeździmy do takich molochów. To jest kameralny resorcik budujemy. 6 pokoi w pierwszej opcji. Docelowo 12 pokoi, ale tak naprawdę z tych 12 podejrzewam, że te pokoje, które są na long, Najwięcej. będą 100-metrowe, to będą wynajęte na rok albo 2, więc tak naprawdę one nie będą się zmieniały tam klienci, więc też będzie mniej roboty z tym.
No i tak wygląda kolejne 3 dni budowy. To dawaj kolejne 3 dni. No nie mam, dopiero będą. No ale Słuchaj, przecież 8, to jest 21, to już 103. no ale 19 to jest niedziela. No i No, 20, 21, czyli mam 2 dni, nie mam kolejnych 3 dni. no, Dopiero jutro będzie kolejny trzeci dzień. Słuchajcie, tak. ogólnie budowę oglądamy i nagrywamy na bieżąco, więc też musicie mi wybaczyć, ale naprawdę siedzimy ciężko nad tym i wierzcie mi, że ja widzę po zdrowiu po tym, jak zacząłem daily bloga, że mam za mało ruchu, bo za dużo siedzę przed komputerem. No koniec to co ta pracuje, ja tu czasami spadam. Tak, ja ciężko pracuję. Słuchajcie, jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz taktyczny. Od następnego materiału zobaczymy wylewanie parkingu i kolejne błędy, minusy, niedociągnięcia, zero konsultacji z inwestorem, czyli ze mną, gdzie jestem zły. No, więc dla tych, co są nowi na kanale, to pamiętajcie o dzwoneczku, subskrypcji, żebyście nie pomylili kolejnego materiału. No i już jutro zapraszamy na naszego daily bloga nadal z Polski. Ja się osobiście nie mogę doczekać, aż tam pojadę i będę to nagrywał na żywo, to co się tam dzieje. Musimy jeszcze zatrudnić co najmniej ze 2-3 osoby, no bo plan był na 10-11 osób, a w pewnym momencie było po 5-6 u nas na budowie. I znowu ta sama sytuacja. I znowu przez to może być poślizg. Już mam po prostu tego totalnie dosyć. No ale nic z tym nie zrobimy. Tak to jest, jak się ma ludzi, którzy po prostu nie myślą. To jest najprostsze słowo, nie myślą. Bo gdyby myśleli, to by zrobili coś z własnej woli, coś z własnego pomysłu. A oni tylko wykonują Twoje polecenia, Twoje spostrzeżenia. Nie mają zero inwencji twórczej, zero kreatywności, nic. Jakby nie jest to minus, ale nie jest to też dobrze. No zależy w jakim przypadku i na jakim stanowisku, bo jeśli chodzi o stanowisko menedżerskie No tak, i tak to dalej, trzeba- to jest to bardzo problematyczne. Jeśli mówimy o pracownikach pierwszego szczebla, no to tak, to oni nie muszą, bo oni dostają rozkazy, dostają zadania do wykonania i tak dalej. No, Ale jeśli to mówimy o chodzi. zarządzanie, no to lipa. Lipa, I lipa. to jest właśnie ten problem. A ile będzie menadżerów? No i jeden będzie, docelowo ma być A jeden, mogę? no jak skończysz 18 lat i szkołę. Ale wiesz, że ja płacę tylko 800 zł miesięcznie plus napiwki. Ale ja mam wyższe standardy. Ale masz jeszcze do tego dostęp do basenu, masz wyżywienie w cenie i O, inkluzyw? no, no nie, no dobra, kole ci dam do picia. No nie. Więc będzie tak, menadżer, będzie asystent menadżera, no i 2-3 osoby obsługi, tak, 2 liczę. Do tego 2 kucharzy musi być i co najmniej 3-4, A dobrych kucharzy? no jak przeszkolić, to będą dobrzy. A widzisz. To jest Do tego ochrona, więc liczymy, że pracowników docelowo nawet przy pełnym obłożeniu będzie 12, a przy minimalnym między 8 a 9. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Słuchajcie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiamy, bye!